dzisiejszym odcinku odwiedzimy kilka zamków. Na pierwszy rzut oka są one opustoszałe, ale jak się bliżej dokładniej przyjrzeć, tętnią życiem. I właśnie wśród ich małych mieszkańców spróbujemy odnaleźć nowy, nieznany nauce gatunek. Zawsze marzyłem, by odnaleźć nowy gatunek. Nie jest to proste, ponieważ w Polsce, w Europie wszystko właściwie zostało już zapisane i skatalogowane, ale jest jedna szansa. Są to wyspy, ale nie ma zbyt wielu wysp w Polsce, na tyle odizolowanych, by gatunki się nie mieszały. Lecz są wyspy niedosłowne, zamki, stare zamki. One stoją już kilkaset lat, 500-600 lat. I są takimi odosobnionymi punktami, zwłaszcza dla małych organizmów, dla pajęczaków, dla owadów. Jeżeli gdziekolwiek istnieje szansa, że wyodrębnił się nowy gatunek, to właśnie w którymś ze starych zamków. W Afryce jest takie jedno jezioro, które powstało 10 tysięcy lat temu. Przez 10 tysięcy lat wyewoluowało tam 500 nowych gatunków ryb. O wiele bardziej skomplikowanych organizmów niż pajęczaki czy owady. 500 gatunków. Czyli w ciągu 500 lat, dokładnie tyle czasu stoi ten zamek, powstało w jeziorze w Afryce 25 nowych gatunków ryb. Bardzo skomplikowanych organizmów. Znaczy to, że istnieje szansa, jakaś chociażby minimalna, że gdzieś w lochach zamkowych na wieży przez te 500 lat izolacji powstał nowy gatunek. Musimy to sprawdzić. Te ryby mają taką specyficzną cechę, że przywiązują się do terenu, gdzie się urodziły. Przywiązują się jakby do swojego miejsca urodzenia i tylko tam bytują i znaczna część gatunków zamieszkują te szczeliny tylko. I dalej się nie ruszają w granicach kilkunastu metrów. Te ryby podobne tam zaczynają się rozmnażać i jeżeli wydają potomstwo, to potomstwo daleko nie odpływa. Ono zostaje w tym miejscu, w zasadzie jak ma pokarm i kryjówki, to wystarczy mu. Ostatnio stwierdzono, że to samice wybierają partnerów do przedłużenia gatunku. Dalej obierają sobie miejsce na tarło specyficzne, czy to będzie skała pionowa, czy poziomo ułożona, a te gatunki z litoralu piaszczystego budują kopce do tarliska. Tak jak ptaki budują gniazda, czy składają materiał taki ozdobny na gniazda, to te ryby, szczególnie samce, budują swoje miejsce tarliskowe i tam wabią samice i w zależności jaki kształt ma to miejsce, czy ta niecka, czy stożek u pielęgnic, taka samica tam przypływa, zakodowane ma, że jej się podoba taki stożek, a nie inny. A jakie warunki muszą być spełnione, żeby to się stało, żeby powstał nowy gatunek? Żeby powstał nowy gatunek, wszyscy się zastanawiają, co potrzeba. Pula genowa, odpowiednie działanie genów. Dzisiaj naukowcy już zbadali trochę, co wpłynęło na to, ale ten zasób genów przede wszystkim i nisze w środowisku naturalnym. Jak działa środowisko, czyli jak środowisko kreuje nowe gatunki? A środowisko tak, jest woda płytka, jeziora i głęboka.
Te jeziora tektoniczne są bardzo głębokie, bo Tanganika ma ponad 1400 metrów głębokości. Malawi ma ponad 700 metrów głębokości. Te nisze są różne. Przy powierzchni występują inne gatunki niż 20-30 metrów głębiej. Jeziora te mają bardzo urozmaiconą linię brzegową. Są tam zatoczki, skały, piaszczyste łachy, zabagnione tereny, ujścia strumieni i rzek, które stanowią barierę i środowisko, które pozwala tym gatunkom ewoluować, czyli zdobywać nowe, przydatne cechy. Ta specjacja, bo tak nazywamy powstawanie nowych gatunków, wyróżniamy taką specjację alometryczną, czyli tą geograficzną, gdzie izolacją są rozległe łachy piachu, stoki skał czy gór wychodzące z wody i rozdzielają dwa gatunki, ale tutaj w Malawi, Tanganice i Wiktorii mówimy o specjacji sympatrycznej, czyli bez tej granicy geograficznej, natomiast granica jest behawioralna przede wszystkim, czyli w głowie jest zakodowane, że ten osobnik niebieski będzie moją parą, ten żywiący się glonami mi odpowiada. Mury obronne zamkowe są bardzo trudno dostępne. No co możemy zrobić, żeby zbadać mury? No możemy wziąć bardzo wysokie drabiny, co jest niebezpieczne. Możemy wynająć taki helikopter czy dron inaczej, ale podmuch tego drona będzie zdmuchiwał nam owady. Jest jednak jeden sposób, który idealnie będzie nadawał się do spenetrowania zamkowych murów. Pewnym fenomenem było właśnie to, że wraz z Krzyżakami przyszło do nas budownictwo ceglane, kamienne i ceglane. Zresztą wtedy w Królestwie Polskim również to się upowszechniało, ale wykorzystywano właśnie ten naturalny materiał budowlany, jakim była cegła. Zasadniczo zabudowa w pierwszych miastach w XIV wieku, w pierwszej połowie XIV wieku była zabudową drewnianą, tak zwaną szachulcową.
Potem dopiero w miarę bogacenia się mieszczan zaczęto murować te domy i widać to na przykład najlepiej w takich miastach, gdzie najlepiej one są zachowane, jak na przykład w Toruniu, w Gdańsku czy w Chełmie. Tych zamków zbudowano kilkadziesiąt, można powiedzieć, na ziemi chełmińskiej najpierw zaczęła się ta budowa, tak w miarę możliwości im się dalej posuwano z kolonizacją, tak te zamki dalej ku wschodowi się pojawiały jako twierdze, jako też klasztory, bo oni też nie nazywali tych zamków zamkami, tylko domami, czyli klasztorami według swoich potrzeb. I były to oczywiście warownie ze wszech miar otoczone fosami, wysokimi murami przed zamczami. Czy one były w takiej odległości, żeby było widać z jednej wieży drugą wieżę, czy raczej w takiej odległości, żeby konno można było przejechać z jednego zamku na drugi w określonym czasie? Raczej to było tak, że można było w ciągu jednego dnia pokonać tę odległość, bo to było często odległość rzędu 20 paru, 30 kilometrów i mniej więcej taka regularna sieć tych zamków tworzyła całą taką strukturę. Co większe, co ważniejsze zamki stworzyły tak zwaną komturstwa i te komturstwa, jedno z nich właśnie znajdowało się w Brodnicy. Właśnie, gdzie były konturstwa prócz Brodnicy i na pewno jeszcze Malborka, to gdzie były jeszcze? Na przykład Radzyń, Golub-Dobrzyń, tak, Kowalewo. Czyli Zamek Golubski też Chełmno. jest zamkiem krzyżackim. Tak, tak. On był później po prostu przebudowany w stylu renesansowym, głównie już za czasów Anny Wazówny. Jak wyglądały fortyfikacje? Czy była to zawsze fosa, zawsze mur obronny, czy one były czasami bardziej otwartymi klasztorami, zamkami? Nie, to były zawsze zamki obronne, one z góry miały spełniać te funkcje twierdzy. Właściwie spełniały dwie funkcje, i klasztoru, i twierdzy, ale też i, można powiedzieć, siedziby danej władzy terytorialnej, czyli komtura, i też zaplecza gospodarczego, bo na przedzamczach funkcjonowały różnego rodzaju warsztaty, a w samym zamku znajdowały się również spichlerze, gdzie gromadzono żywność potrzebną na codzienne egzystowanie, ale też na przetrwanie w razie jakichś oblężeń, niepowodzeń i klęsk żywiołowych. Dlaczego wieże i mury były aż tak wysokie? Przecież nie musiały takie być z obronnego punktu widzenia. Przecież drabiny można było zrobić, ale aż tak wysokie mury? No, te mury po prostu były tak wysokie, bo taka była akurat wtedy potrzeba budowania i chodziło o to, aby się odpowiednio zabezpieczyć przed nagłymi najazdami tych plemion, na przykład Prusów, czy też innych, które zagrażały terenom, które były zasiedlane w tym czasie. Najstarszą osadą w województwie kujawsko-pomorskim jest Biskupin. Biskupin, mimo że potencjalnie dawałby nam największe szanse na znalezienie nowego gatunku, niestety jest odtworzony i nie ma szans na znalezienie tam żadnego gatunku pszczoły samotnicy czy pająka typowo biskupińskiego. No właśnie, coś tutaj... O, tu jest. Jest, siedzi. Bardzo piękny. No, to jest I co to jest? Rolnica czopówka. Aha, czyli to O, samo co... A tam coś wpadło teraz do środka. No, to tam będzie siedziało w środku. Ale będziemy mogli na końcu zobaczyć. Tak, oczywiście.
Ale to nie uciekną? Nie, nie uciekną. No to tam przy lampie zobaczymy to. Także to A to służy bardzo do, sprytna pułapka, bo no, służy do znowu. tego. O, coś tam. O. Także widać, że jednak te fioletowe je wabi. Tak, i wygląda na to, że jest bardzo skuteczny, chociaż ja tu właściwie nie widzę światła. No tak to jest. Ja często to wystawiam w lesie, tak żeby nie było specjalnie widać bezpośrednio. I rano, skoro świt, zabieram. A to fajnie, to rano to tak jak Boże Narodzenie. Nigdy No, nie wiadomo, co co się tam znajdzie jest, w tak, środku. no. Już zaczynają powoli przylatywać. No jak widać. Ale właściwie co je wabi? Światło Światło. czy kolor? Czy jedno i drugie? I jedno i drugie. Rodzaj światła jest ważny, ponieważ owady widzą w paśmie światła ultrafioletowego. I w związku z tym, jeżeli mamy tutaj jakiś zakres promienia ultrafioletowego, motyle i inne owady bardzo chętnie do tego przylatują. Ale fajnie byłoby, gdyby zawisek przyleciał, bo zawisek jest tak ze 3 razy większy jeszcze od tej. Ale tamten mały tutaj właśnie? Ten mały to jest z rodziny miernikowców. On tak charakterystycznie składa skrzydła nad Ale to grzbietem. z takiej odległości jest Pan w stanie określić rodzinę? Bo ja to Tak, tylko on- widzę, że to jest motyl, ale nic poza tym. W tych warunkach one dobrze widzą w ciemności. A mają tak czuły wzrok, że przypuszczam, że nasze kamery, te najlepsze, mogłyby się powiedzmy z nimi równać. Mogą widzieć w bardzo słabym natężeniu światła, prawie w zupełnej ciemności. Czyli dzisiejsza pełnia księżyca i ta biała płachta tutaj, to dla nich to jest To jak... jest dla nich duży kontrast i w związku z tym takie natężenie światła jest zbyt silne dla ich wzroku i one tracą orientację, dlatego w sposób taki bezładny tłuką się po tym białym płótnie. Ten nocny świat jest znacznie bogatszy od tego świata, który widzimy w dzień. To może wydawać się wręcz To niewiarygodne. jest absurdalne, no bo dlaczego akurat noc? Noc wydaje się być Ale, mało atrakcyjna. tak, ale dla tych nocnych motyli noc jest właściwie takim właściwym czasem życia. To tak jak dla nietoperzy. Też noc jest tym momentem, kiedy są aktywne. Te motyle, które tutaj przylatują do ekranu, w dzień siedzą ukryte. Ich ubarwienie jest tak czasami podobne do podłoża, że trudno je jest wypatrzyć. Są reakcje odstraszające, zwłaszcza duże motyle mają na tylnych skrzydłach kolorowy rysunek. Jak taki motyl siedzi, to jest wszystko ukryte pod przednimi skrzydłami, które są podobne do podłoża. Gdy motyl jest zaniepokojony, nagle odsłania te przednie skrzydła, a na tylnych pokazują się kolorowe oczy, niebieskie czy czerwone, jakieś plamy. To dezorientuje przez moment ptaka, a motyl może w tym samym momencie uciec. Czyli taka ćma, jak nie spotka nietoperza, może spokojnie przeżyć jedno lato. Tak, ale co ciekawe, ćmy mają system obrony przed nietoperzami, zwłaszcza motyle z rodziny sówkowatych albo miernikowcowatych. Te duże, takie kręcące się, to były właśnie sówki. I sówki i miernikowce mają narządy słuchowe, tak zwane narządy tympanalne, które są położone na spodniej stronie odwłoka. I nietoperz, wydając te dźwięki echolokacji, powoduje, że owady to słyszą. I wtedy, zwłaszcza jak gdzieś lata nietoperz i owady latają przy świetle, widać gwałtowną reakcję. Albo motyl składa skrzydła i spada w trawę, albo robi jakiś taki gwałtowny unik. I to jest taka reakcja obronna przed atakiem nietoperza. Ale to niesłychane, bo w trawie nietoperz nie jest w stanie tego motyla już No pochwycić. nie, oczywiście. A motyl sobie poradzi, za chwilę wejdzie na tak, źdźbło trawy i poleci dalej. Ale można w sposób sztuczny w ten sposób obserwować reakcję motyli. Na przykład jeśli mamy butelkę ze szklanym korkiem. Jeżeli przekręcamy ten korek, to w trakcie tego przekręcania również generowane są dźwięki wysokiej częstotliwości.
I to motyle też słyszą i reagują w sposób podobny jak na głos nietoperza. Łapanie motyli nocą na rozłożoną płachtę wydaje mi się mało doskonałe. Mam pomysł, w jaki sposób można to zmodyfikować, no i troszeczkę ulepszyć. Ile jest gatunków motyli w Polsce? No w tej chwili przygotowujemy taki wykaz motyli, które były kiedykolwiek w Polsce znalezione. To na ten moment liczba gatunków to jest 3244 plus minus 2. Ale ta liczba to nie wskazuje na to, że to akurat w tym momencie mamy tyle gatunków w kraju, ponieważ wiele z nich było notowanych na przykład tylko raz i to dawno, dawno temu, czasami jeszcze w XIX wieku i potem już nigdy ich nie potwierdzono. I w związku z tym ta aktualna liczba to może balansować gdzieś w granicach 3000. Przy czym każdego roku przybywają nowe gatunki. Ale nowe są odkrywane, czy Nie. tak zupełnie nowe? Nie, zupełnie nowe zdarzają się w Europie bardzo rzadko, ponieważ badania dla nimi są już prowadzone ponad 250 lat, także właściwie zdecydowana większość już została odkryta, opisana i o nich sporo wiemy. Czyli żeby powstał nowy gatunek owada, dobra jest izolacja. Musi być izolacja przestrzenna, długotrwała, bo Ale co to znaczy długotrwała? To są setki, tysiące lat? to są setki tysięcy lat. Setki Tysięcy lat. Czy jest mała szansa, że tutaj na przykład przy tym zamku jest jakiś gatunek typowo zamkowy, nie który ma, się... nie, ma. taka możliwość nie wchodzi w rachubę. Ale jest jakiś cień szansy dla pana Jest. badacza motyli. Jest. No, Udało mi się raz taki no właśnie gatunek chciałem znaleźć. spytać, czy znalazł pan Znalazłem w Tatrach. nowy gatunek? Tak, taki, który nie był do tej pory w ogóle znany i okazało się, że oprócz Tatry występuje jeszcze na Uralu. Ale co dziwne, nie występuje w Alpach, nie występuje w Sudetach czy górach południowej Europy. Nie udało nam się odnaleźć nowego gatunku, ale dzięki profesorowi Buszko wiemy, że jest to możliwe. Wymaga jednak prowadzenia długotrwałych badań i ogromnej wiedzy.